Cześć! Dzisiaj mamy niecałe 10 stopni Celsjusza. Może nie jest to najlepsza temperatura do jazdy motocyklem, ale czekałem na taką temperaturę, dlatego że to jest najlepszy moment na to, żeby przetestować nowy produkt, który pojawił się w Polsce i pojawił się w sklepie Defender. Mianowicie HippoHands, czyli mówki, które właśnie są w tym momencie zamontowane na moim KTM-ie. Mówki dość wyjątkowe, dlatego że są one przeznaczone do motocykli z handbarami. Motocykle adventurowe, czyli dirt bike'i na przykład. Potrzebne są handbary i to jeszcze mocowane dwupunktowo, żebyśmy mogli te uniwersalne mówki zamontować. Dlaczego te dwa punkty montażowe są potrzebne, to Wam zaraz pokażę, jak takie mówki się montuje. Jak wspominałem, żeby zamontować te uniwersalne osłony od HippoHands, potrzebne są handbary i to dwupunktowe, także jeżeli macie jednopunktowe, na przykład montowane tu od wewnątrz, to HippoHands nie zastosujecie. W tym przypadku jest potrzebna tutaj ta część, dlatego że do zestawu są zawsze dołożone takie rzepy, które montujemy sobie tutaj na stałe. W zasadzie to tylko model Backcountry ma możliwość zamontowania tych osłon na listkach, w motocyklach, na przykład w dirt bike'ach, a to dlatego, że od wewnętrznej strony mamy specjalny zaczep, gumowy zaczep do zamontowania właśnie na takich listkach. Osłony HippoHands są dość elastyczne, więc możemy je spokojnie złożyć i przewozić nawet, jeżeli nie są potrzebne, a w momencie, kiedy są nam potrzebne, bo temperatura spada i chcemy zadbać o komfort naszych dłoni, no to wtedy wystarczy je założyć, spiąć z rzepem, następnie wewnętrzne zapięcie i jest gotowe do drogi. HippoHands to amerykański producent. Ma w swojej ofercie osłony dłoni w 3 różnych rozmiarach. Ja mam model Backcountry, to są osłony, które są najmniejsze. Backcountry są przeznaczone do motocykli, które są użytkowane w terenie, do dirt bike'ów albo motocykli adventurowych, jak na przykład ten KTM. Dlaczego one są dedykowane, te osłony, do motocykli, które są użytkowane w terenie? A to dlatego, że wewnętrzna część tej osłony jest wykonana z takiej skóry syntetycznej. Jeżeli nawet motocykl się przewróci w błocie, w kałuży, wleje się tam woda do środka, to bardzo łatwo to osuszyć i bardzo łatwo to później wyczyścić i użytkować te osłony dalej. Oprócz Backcountry mamy również inne modele. Jeżeli ktoś jeździ na przykład BMW R 1250 GS Adventure i użytkuje ten motocykl głównie do jazdy po asfalcie i do turystyki asfaltowej, to świetnie sprawdzą się na przykład te największe z oferty HippoHands, czyli model Alcan. One mają głębokość około 30 cm. Dla porównania Backcountry ma 23 cm głębokości. Różnica jest również taka, że w Backcountry możemy spokojnie stać na podnóżkach motocykla, bo one są te osłony dość wysokie, natomiast tutaj mamy dość wąskie gardło. Także raczej z przeznaczeniem do jazdy po asfalcie. Dodatkowa jeszcze różnica, moim zdaniem dość istotna, jest taka, że w środku tutaj, w tych Alcanach, mamy materiał, który przypomina trochę Polar, więc do jazdy w terenie się to po prostu nie nadaje, bo kiedy tam się to ubrudzi albo zamoczy, no to wtedy będzie może problem z wyczyszczeniem czy z osuszeniem. Jeżeli ktoś ma motocykl na przykład średniego adventura albo średniej klasy motocykl, średniej pojemności motocykl turystyczny, to wtedy myślę, że mogą się sprawdzić świetnie te pośrednie osłony, czyli model Roach. Ten model ma około 27 cm głębokości, także są subtelnie mniejsze, więc optycznie może nie wygląda to na pierwszy rzut oka, żeby one się czymś różniły, ale jak je zamontujemy na motocyklu, to zobaczycie, że są pewne różnice i widać, które lepiej osłaniają naszą rękę. Model Roach również jest wykończony materiałem, który przypomina Polar, więc też raczej do użytku do turystyki asfaltowej, do użytku na asfalcie, a niekoniecznie do użytku w terenie. To teraz dla porównania zamontuję ten pośredni model, czyli model Roach. Model Roach, który ma wewnętrzne 2 punkty montażowe, czyli 2 rzepy. Od wewnątrz ma materiał, który przypomina Polar, więc zakładanie jest dokładnie takie samo. Oczywiście do zestawu jest dołączone coś, co już wcześniej zamontowałem, czyli ten rzep na zewnętrzną krawędź handbara, więc spinamy to. To musimy na lusterko uważać. Jeden punkt i drugi, zamykamy to gardło i to jest tyle. Także jak widzicie, jest zdecydowanie wężej, ale jest głębiej, także chroni nam tutaj te dłonie trochę bardziej. Pozostaje największy model jeszcze, czyli model Alcan, przeznaczony do dużych motocykli adventurowych, ale zamontujmy na KTM-ie.
ubieram letnie rękawice, bo producent obiecuje, że można nawet z takimi osłonami jeździć w letnich rękawicach. Nie wiem, czy obiecuję, ale chyba widziałem gdzieś na jakimś filmie promocyjnym, że w letnich rękawicach ktoś jeździł, więc sprawdzę, czy się da. Mamy dzisiaj, jak wspomniałem, niecałe 10 stopni, więc jest idealna pogoda do jazdy w letnich rękawicach, a więc sprawdzimy, jakie będą odczucia, jaki będzie komfort z jazdy z takimi osłonami. No to nie przedłużając, jadę na przejażdżkę i opowiem Wam za chwilę moje pierwsze wrażenia. Pytanie, z czego są wykonane Hippo Hands. No tutaj, idąc za producentem, mamy dwa materiały. Materiał zewnętrzny to jest Hippo Skin, natomiast materiał wewnętrzny, czyli to ocieplenie, to jest Hippo Fat. To są oczywiście nazwy marketingowe, natomiast no, ten materiał zewnętrzny jest dość sztywny, w miarę taki śliski, więc będzie łatwo go można wyczyścić, a dzięki temu, że jest sztywny, po prostu lepiej się to układa tutaj wszystko. Natomiast wnętrze, no to jest dość grube, takie powiedzmy centymetrowe ocieplenie, które działa, bo to mogę powiedzieć z ostatnich testów. Natomiast dodatkowo mamy tutaj w tych modelach jeszcze wstawki z neoprenu, dość elastycznego materiału, który jest w miejscach, w których po prostu są rzepy montażowe. I to w zasadzie tyle, to jest cała filozofia Hippo Hands. Moi drodzy, mam trochę już kilometrów zrobionych z tymi mówkami i powiem szczerze, że mój sceptycyzm minął. Jestem naprawdę mile zaskoczony, bo mając na termometrze 11 stopni w tym momencie mi pokazuje termometr, nigdy bym nie pomyślał o tym, żeby na motocykl założyć letnie rękawice. Wszyscy wiemy, jaką handbary oferują osłonę przed wiatrem. No i w takich meszowych rękawicach w takiej temperaturze no to raczej średnio. Natomiast z tymi mówkami było naprawdę bardzo komfortowo. W ogóle nie miałem zziębniętych, skostniałych rąk czy palców i do tego jeszcze jedynie gdzie podwiewało to gdzieś tutaj na łączeniu rękawicy z mankietem. No ale pewnie gdyby były one głębsze, czyli te modele, które Wam pokazywałem, czyli Alcan albo Roach, tam pewnie to podwiewanie jest mniejsze albo w ogóle go nie ma. Tutaj no i troszkę czuć, ale to taki kompromis, no bo to są mówki, osłony handbarów, które możemy wykorzystywać w terenie, więc no one po prostu są nie takie głębokie. Także no jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony i jeżeli miałem na początku sceptycyzm i tak do tego podchodziłem trochę, że tak patrzyłem na to i tak nie bardzo mi to pasowało, tak powiem szczerze, że teraz wygląd nie ma dla mnie znaczenia, bo jest naprawdę komfort. A wiadomo, tak jak mówiłem, komfort to też bezpieczeństwo. Także wracamy tutaj, albo nie mówiłem, bo dopiero będę mówił, bo my tak nagrywamy w różnych miejscach różne rzeczy i nawet nie wiem, gdzie co mówiłem. Ale to później Agata zmontuje tak, żeby to miało jakiś sens. Natomiast wracamy pod sklep i tam Wam pokażę takie alternatywy, które mogłyby ewentualnie zastąpić takie właśnie osłony, bo pewnie myślicie o jakichś tańszych, na przykład Oxforda albo Givi. No właśnie, sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. Jeżeli jesteście trochę sceptycznie nastawieni do takiego produktu, to przyznam Wam szczerze, że też na początku tak podchodziłem do Hippo Hands. Po pierwsze, ten wygląd może niekoniecznie przekonuje, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś ma działać, to może niekoniecznie musi super wyglądać, chociaż kilka razy już podchodziłem do tego motocykla i zaczynam się przyzwyczajać do tego, że mam jakieś tutaj takie wielkie osłony na kierownicy. Jeżeli chodzi o konkurencję, bo ktoś może powiedzieć, no ale przecież po co płacić tyle za osłonę dłoni, jak można przecież kupić tanie mówki, na przykład Oxforda czy mówki z Giviego. No można i też tak do tego podchodziłem na początku, dlatego też mam tutaj na przykład mówki z Giviego, które są z przeznaczeniem do właśnie motocykli adventurowych z handbarami, więc chodźcie bliżej, zamontujemy i zobaczycie, jaka jest różnica. W zasadzie jedyna konkurencja dla Hippo Hands, no są inaczej całkiem wykonane. Tutaj mamy materiał poliestrowy,
natomiast no, w środku jest to niewykończone jakimś takim materiałem, czy to pluszem, czy nie, tylko zwykłym też takim jakimś poliestrem śliskim. Natomiast bardziej mnie interesuje i Was pewnie, jak to leży na motocyklu i z perspektywy użytkownika, jak to wygląda. No to już zakładamy. Mamy tutaj gardło, którym musimy się dostać do środka. No i tak, no nie jest to sztywne, tak jak to w przypadku Hippo Hands w zasadzie każdego modelu. To gardło jest dość wąskie, natomiast no trochę to moim zdaniem tutaj wszystko się przesuwa i lata. No, na pewno będzie chroniło, ale jeżeli chodzi o kwestie użytkowe, to nie wiem, czy by mnie to nie irytowało po jakimś czasie, bo to się wszystko przesuwa tutaj. No właśnie, tańsza konkurencja, no ale jest alternatywą, więc jeżeli ktoś nie chce wydawać większej sumy na Hippo Hands, to może na przykład kupić właśnie takie. Sami widzieliście, że widać ewidentnie, że jakość wykonania jest inna, jest mniejsza. No jednak, jak to mówią, co amerykańskie, to amerykańskie. Oprócz oczywiście osłon dłoni są jeszcze inne, alternatywne sposoby na zadbanie o komfort dłoni, bo to jest bardzo istotne. W takie chłodne dni pierwsze, co tak naprawdę się wychładza, to nasze dłonie, nasze palce, a to ma wpływ na bezpieczeństwo, bo przecież operowanie gazem, hamulcem czy sprzęgłem ma dość istotne znaczenie. Dlatego jeżeli zadbamy o komfort termiczny naszych dłoni, to zadbamy również o swoje bezpieczeństwo. Jakie są te alternatywne sposoby, o których wspomniałem? No, na przykład podgrzewane manetki, ale kto używa podgrzewanych manetek, to wie, że no, w letnich rękawicach raczej nie pojeździ w chłodne dni z podgrzewanymi manetkami, bo jednak ta zewnętrzna część dłoni będzie się wychładzała. A drugie rozwiązanie alternatywne, dość ciekawe i interesujące, to są podgrzewane rękawice. Więc to też można alternatywnie zastosować, ale podgrzewane rękawice jak dla mnie troszkę są za grube, wyglądają jak takie narciarskie, zimowe rękawice i traci się trochę taką kontrolę, dobrą kontrolę nad gazem, nad sprzęgłem na przykład, więc takich rękawic podgrzewanych raczej w teren bym nie zabrał. Więc mówki wydają się naprawdę całkiem dobrą alternatywą i powiem szczerze, że za każdym razem jak na nie patrzę i na to jak są wykonane, to coraz bardziej się do nich przekonuję. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o takim produkcie. A ja Wam dam znać, jak to się sprawdza w tej jesieni. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!